Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. Oczywiście kolejny odcinek Farming Simulator 25. Bardzo fajna, klimatyczna, francuska mapka, polecam. Oczywiście Le Mache i jak widzicie siejemy i tutaj jest wysiewany sorgo. Od razu też nawozimy maksymalnie na takim poziomie, jaki jest tutaj akceptowalny. To jest chyba 140 kg przy tej glebie. Jeżeli chodzi o to, co tutaj się w międzyczasie wydarzyło, bo jednak był live i dzięki temu, że mi tutaj Daniel pomógł, tak więc troszeczkę te prace przyspieszyły, chociaż szczerze mówiąc ja zakładałem, że to będzie szybciej, ponieważ na tym polu tutaj wymagane było wapnowanie i oczywiście również wymagane było orka. Oczywiście my tutaj gramy na rolnictwie precyzyjnym, w związku z tym jest rzeczą oczywistą, że będziemy raczej głęboszować. W związku z tym ja myślałem, że sobie to wszystko zagreguję i zrobię to w taki sposób, że kupię 3-metrowy głębosz, mam tutaj zestaw uprawowo-siewny 3-metrowy, no i za jednym przejazdem zrobimy wszystko. Okazało się, że tyle już jest po premierze Farming Simulator 25, a ja nadal jestem przyzwyczajony do tego, że sorgo siejemy innym siewnikiem, nie punktowym, bo to są jednak zmiany w Farming Simulator 25 i w związku z tym no nie byłem w stanie zagregować tego głębosza, bo głębosz był kupiony na 3 metry, tutaj siewnik jest o wiele szerszy, tak więc no wyszło jak wyszło. Moje plany czasami niestety nie wypalają, a na tej mapie, szczerze mówiąc, bardzo często jestem zaskakiwany. Mam jakiś tam plan, ale to nie wychodzi. No niestety. Kolejną niespodzianką był fakt, że tutaj planowałem całkowicie inną uprawę, ale okazuje się, że na tej mapie wegetacja rusza wcześniej i w związku z tym większość tych jarych upraw możemy sobie siać już w lutym, tak więc teraz w kwietniu, na przykład owies, jęczmieniary, pszenica jara, no to już są kwestie, których już nie możemy tutaj zrobić. Nie możemy posiać takich upraw, tylko i wyłącznie została sorgo. Dlaczego te uprawy są też tak istotne dla mnie? No to jest kwestia tego typu, że musimy zrobić tutaj karmę dla ślimaków i do tego są wymagane, jeżeli się nie mylę, tylko i wyłącznie uprawy jare. Chociaż może się mylę, nie jestem do końca pewien, że to jest prawdą. No więc no oczywiście co, no siejemy sobie tutaj te sorgo. Ja wcześniej miałem już, tak jak powiedziałem, wiedziałem, że tu będzie zboże, inne zboże, tak więc od razu już miałem ten pomysł z tym agregatem i tak dalej, tak więc może to dlatego teraz jest kwestia tego typu, że jestem zdziwiony, że jeżdżę takim siewnikiem. Tutaj obok oczywiście jest lucerna i ta lucerna też została tutaj odpowiednio potraktowana wapnem, bo też wymagała wapnowania. No i oczekujemy drugiego pokosu. Najprawdopodobniej poprawimy to w taki sposób, jaki to było na początku, czyli najpierw zmucimy na ziarno, a później zbierzemy, bo to już jest gotowe siano, tak więc to jest bardzo dobry system i najprawdopodobniej w przypadku lucerny będę robił tak w miarę często. W ogóle jeżeli chodzi o ten siewnik, który aktualnie sieje, to ja w zasadzie miałem go już sprzedać wcześniej, bo tak jak powiedziałem, zaplanowałem sobie, że tutaj będzie posiane jakaś pszenica jara albo nie wiem, jęczmień jary. W związku z tym ja miałem go wcześniej sprzedać, bo planuję sobie tutaj kupić inny siewnik. Oczywiście ten siewnik jest dobry, tylko że no po prostu chciałbym, żeby były maszyny, których nie używa się tak na co dzień, one nie są w podstawce. A tutaj fajną rzeczą będzie to, że ten dodatek, który będzie pod koniec czerwca, on 30 czerwca chyba będzie miał premierę, no to jest dodatek z firmą Sky, czyli Sulki. To jest francuska firma. W związku z tym, jeżeli się nie mylę, tam jest kilka siewników, tylko że siewnik punktowy, jeżeli się nie mylę, to jest 6-metrowy. Ale w ogóle z tego dodatku podejrzewam, zdecydowana większość sprzętów będzie tutaj na tej serii. Na pewno agregat 3 albo 4-metrowy, siewniki też są tam 3 i 4-metrowe, tak więc pod tym względem będzie fajnie. Tam jest kilka bron wirnikowych, w zasadzie od 4 chyba do 6 metrów, tak więc na pewno będzie trochę sprzętu. Jest też Easy Drill, siewnik, który podejrzewam tutaj będzie na 100%, z racji tego, że będzie dobrze współpracował z rolnictwem precyzyjnym.
chyba rozsiewacz do nawozu kupię, bo to jest ten Sky Agriculture. Chociaż szczerze mówiąc, na ten, który ja tutaj mam, nie narzekam. Zresztą dzisiaj będziemy też na pewno nawozili. Chyba owiec będziemy nawozili. Trzeba będzie tam jeszcze nawozu kupić, bo tutaj chyba nie wystarczy, bo dosyć dużo leci. No i zbiornik czołowy też będziemy kupowali. Jeżeli chodzi o tą firmę Sky i ten cały nowy dodatek, który, tak jak powiedziałem, premiera chyba 30 czerwca, tak więc na pewno z tamtego dodatku, tak planuję, może połowa dodatku będzie. Tam jest 12 maszyn, 6 maszyn, czy to jest możliwe? Jak najbardziej, zdecydowanie. Tylko, no tak, spokojnie, bo tam są chyba 4 siewniki łącznie. Tak więc, no tego będzie, bo to są sprzęty, tak jak ta nazwa tego dodatku mówi, nie? Że z odcieni stali rozpoczynamy tam życie. No, Sky ma szary kolor, jest to odcień skali, a zajmuje się sprzętami, które dają życie w rolnictwie, czyli siewniki, nawożenie, to też wzmacnia te życie, tak? Czyli te rośliny, no i maszyny uprawowe. Czyli tutaj na pewno te maszyny będą. Od ponad 2 tygodni bawię się i przygotowuję się do tego, żeby używać modyfikacji Red Tape. Autentycznie trzeba się do tego przygotować, żeby wiedzieć co, jak i dlaczego. I nawet tutaj nie jest przypadkiem to, że rozpocząłem używanie tej modyfikacji w kwietniu. To jest spowodowane troszeczkę z tym, jak wygląda tutaj system podatkowy, o którym ostatnio mnie Daniel tutaj przestrzegał, że tu będą jakieś problemy z podatkami. W zasadzie, jeżeli masz wiedzę dotyczącą systemu podatkowego, to tutaj nie musisz płacić podatków. Tak więc podatki w tej modyfikacji to jest najmniejszy problem, szczerze mówiąc. W związku z tym, że tutaj mamy już pierwszy program, do którego mógłbym tutaj przyłączyć się, mógłbym zaaplikować, powiedzmy, do tego programu, to są zimowe międzyplony. One oczywiście jak najbardziej mi tutaj pasują, bo i tak używam te zimowe międzyplony. Co tutaj jest napisane? Zachęca do sadzenia międzyplonów roślin okrywowych w miesiącach zimowych w celu zmniejszenia erozji gleby i wypłukiwania składników odżywczych. Otrzymasz premię za każde pole, w zasadzie to jest chyba za każdy hektar na polu, na którym zasiane albo zasadzone został zatwierdzony międzyplon w sezonie zimowym. Data kolejnej oceny marzec. Tutaj ewentualnie ten program zakończy się w marcu, natomiast ja muszę już złożyć teraz, zaaplikować, ponieważ jesienią już nie będę w stanie. A więc powiem wam, że tutaj naprawdę trzeba mieć dużą wiedzę na temat tej modyfikacji, żeby ją używać, nie? Być może zrobię to jakiś poradnik, może nawet nie jakiś. Ta modyfikacja wymaga naprawdę bardzo dokładnego rozrysowania co, jak i dlaczego, a opiera się na ponad 100 skryptach. Nie ma plików XML, z których moglibyście sobie wyciągnąć, jak to działa. Jest dosyć ciekawie i wiem, że w przypadku tego programu będę miał tutaj problemy, ale już być może osoby, które dokładnie oglądają ten odcinek, to już pewnie mogą się zorientować, dlaczego mogę mieć problem tutaj, jeżeli nie dopilnuję jednej rzeczy. Tankujemy paliwo, bo jest okazja, jestem w sklepie. Przed chwilą kupowałem tutaj nawóz, bo tak jak wspominałem, będziemy oczywiście nawozić. Jest do nawiezienia pole, na którym aktualnie już rośnie owies. Dodatkowo tutaj też zmieniłem opony, żeby nie było tak, że są takie zbyt grube, chociaż ścieżek technologicznych na razie tutaj nie stosuję. Być może jak będzie bardziej nowoczesny sprzęt, to będziemy coś takiego robili. Tutaj w kwestii nawożenia też jest problematyczne to, czy są jakieś jeziora albo rzeki niedaleko. Podejrzewam, w następnym miesiącu już będę miał jakąś czerwoną notę za to, że zanieczyściłem strumień, który przepływa obok mnie. No, takie są teraz realia, ale teraz jadę na pole, na którym chyba takiego ryzyka już nie będzie. Rozsiewamy sobie tutaj nawóz. Ustawiłem sobie to tak dosyć swobodnie, żeby nie było tutaj większych problemów. Najprawdopodobniej tylko raz będę tutaj nawoził, tak więc nie jest to dla mnie aż tak bardzo istotne. Jak widzicie, tutaj jest owiec, ale ten owiec jest w pierwszej fazie wzrostu i jest dosyć skromny, to trzeba przyznać. W związku z tym znacząco się różni od tego, co jest taki standardowy, nie? I tutaj jak sobie ten nawóz rozsiewacie, to autentycznie nie ma żadnego problemu, żeby na przykład
zorientować się, gdzie ten nawóz już został rozsiany i jak sobie spojrzycie ewentualnie z góry, tak jak się rozsiewa ten nawóz, no to nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście możemy włączyć sobie minimapkę i tutaj będzie lepiej jeszcze to pokazane. Tak jak widzicie, nie lecę jakoś maksymalnie, bo tutaj mimo tego, że nie ma żadnego jeziora ani jakiejś rzeczki, też nie muszę nawet za bardzo uważać, ale tak sobie postanowiłem, że tak to będzie. Troszeczkę testuję różne rozwiązania, bo też mam zamiar przystąpić do programu, w którym będę nawoził tylko znaczy generalnie nie tylko i wyłącznie, ale będę nawoził nawozami naturalnymi, co nie oznacza, że nie możesz używać mineralnych, tylko trzeba wiedzieć, jaki areał był znaczy nawieziony naturalnie, a jaki mineralnie, bo tam są pewne dosyć ciekawe też takie współczynniki. Będzie troszeczkę liczenia, ale na razie chyba ten program nie jest w moim zasięgu. Być może w następnym miesiącu dopiero będę mógł przystąpić do niego. No to jeszcze zobaczymy. Zakończyłem siewy, tak więc jest okazja, żeby sprzedać ten siewnik, o którym mówiłem, że chcę go sprzedać. On jest dobry, ale chciałbym coś innego. Dodatkowo on ma dosyć dużą wartość. Mamy też okazję, żeby zatankować ciągnik, bo to też jest istotne, ponieważ chyba nie mam żadnego źródła. Będę musiał sobie postawić jakiś zbiornik na paliwo, czy coś takiego. Tak więc, no nie mamy już w tym momencie siewnika punktowego i mam nadzieję, że do następnego sezonu ten dodatek Sky będzie już dostępny. Mamy już następny miesiąc, czyli w tym odcinku mamy kwiecień i maj, ale celowo chciałem to tak zrobić, żeby zobaczyć pewne kary, bo w sumie dosyć późno tutaj rozpoczynamy pracę wieczorem z racji tego, że z rana musiałem papierologię tutaj sprawdzić, bo otrzymałem pocztę, powiedzmy tak najogólniej, no i mam już tutaj kilka rzeczy do przemyślenia, trzeba będzie się ogarnąć. Akurat tutaj przejeżdżam, bo chcę wam pokazać, jak ładnie wygląda tutaj na tej mapie, jak kwitnie rzepak, nie? Bardzo ładnie wygląda i to chcę wykorzystać. Autentycznie, ja rzepaku nie mam, ale mam gorczycę. Ona będzie chyba kwitła w czerwcu, tak mi się wydaje, bo teraz moja gorczyca wygląda tak jak rzepak w kwietniu. O, fajnie, pszczoły latają. Właśnie, chcę mieć tutaj pszczoły i postawimy sobie. Tutaj oczywiście też przyjechałem z racji tego, żeby sprawdzić, jak zwierzęta się mają, czy mają wodę, bo to jest istotne. No i tutaj można zagęścić te zwierzęta. Zdecydowanie będzie można. Wcześniej nie wiedziałem, czy tutaj można więcej dokupić zwierząt, czy też nie. Trochę się bałem zaryzykować. Teraz już wiem, że zagęszczenie jest na odpowiednim poziomie i tutaj wystarczająco jedzenia jest. Dlaczego tak późno rozpocząłem tutaj dzisiaj rozgrywkę w sumie? Dlaczego? Bo papierologię sprawdzałem. Tak, dostałem na przykład już karę za zanieczyszczenie wód. Wiem, które pole, co zrobiłem. Całe szczęście nie mam mandatu. Chyba grzywny nie płaciłem, tak, ale -5, co nie jest fajne, bo tier D, żeby przejść do C, to jest 300 punktów tutaj trzeba. I chyba wiem, jak tego uniknąć, nie? Tak więc pole, które nawoziłem podczas live'u, to jest problem. Znaczy pole, to jest łąka. I to jest ta łąka, która od samego początku na nią narzekam. Wiecie? I tutaj nawiozłem, i tutaj strefa buforowa odcieków wodnych, to jest 14 metrów, a ja tutaj nawoziłem i tyle. Tutaj, że nawoziliśmy, albo to, że jeszcze w dzisiejszym odcinku nawoziłem tutaj owiec, tutaj nie było problemów. Tutaj nie ma ani rzeki, ani jeziora, tak więc najprawdopodobniej to było to pole, no i nie dostanę bonusów, ale mam pomysł na te pole, bo to zrobię, chyba wykorzystam jako nieużytek rolny i dostanę jeszcze pieniądze do tego. Tylko że 3 hektary trzeba będzie uzbierać tych nieużytków, żeby przystąpić do tego programu. Aha, no właśnie, no i inne tutaj rzeczy, bo sprawdzałem już dzisiaj, tutaj ogarniałem. Zarządzanie obornikiem, nie dostałem punktów, bo w maju jest rozliczany i no nie jest to fajna rzecz. To, o czym mówiłem, nawożąc w kwietniu, powinniśmy obornikiem nawozić w kwietniu. To się wiąże z innym programem. A więc jak ktoś, ta modyfikacja jest dla osób kombinujących albo lubiących pomyśleć w farmingu, autentycznie. Bo jak sobie połączysz tą politykę z programem, ja już sobie tutaj wziąłem następny, naturalny nawóz, to ten nawóz naturalny liczy, jak było nawożone, ale miesiąc przed. Czyli gdybym ja ten obornik wywiózł,
to bym tak, dostał punkty, bo nie miałbym obornika, bo tutaj zasady jest tak, że nie wolno przytrzymywać obornik przez 50% obornika, które wyprodukowałeś w ostatnich 6 miesiącach. Dlatego tutaj jest to pokazane, ale że ja nie miałem włączonego tej modyfikacji, no to mi pokazało, że tu jest 0. Natomiast uzbierał mi się obornik i mam tyle. Też jest drugim takim wyznacznikiem jest również ilość. Przekroczony ten próg 5000, maksymalne dozwolone przechowywanie. Albo liczy się na te 6 miesięcy, no ale tutaj, jak powiedziałem, tego obornika za dużo. Gdybym to wywiózł, to bym mógł przystąpić do tego programu, nie? Naturalny nawóz, bo on by wtedy premiował osoby, które nawożą naturalnie, ale to by dotyczyło miesiąca do tyłu, czyli kwiecień. W kwietniu wywiózłbym obornik, miałbym pustą płytę obornikową, dostałbym punkty za to, a tutaj jeszcze w programie dostałbym za to kasę. Widzicie, o co chodzi. Dlatego korzystanie tej modyfikacji raczej powinniście wiedzieć, co robicie. Tak więc to są nowe rzeczy, na razie nie przystępuję. Ograniczone owijanie bel, na razie nie przystępuję, być może wam wytłumaczę. Natomiast naturalny wypas, już mam możliwość dołączenia do tego programu, tak więc zdecydowałem się. I na moim tierze, jeżeli się nie mylę, to do takiej sztuki opasowej, to jest taki współczynnik, to tak się określa to, dostanę 21 euro miesięcznie. Czyli wiecie, dlaczego ja tutaj zdecydowałem się na tej serii zainwestować i pójść w opasy, bo jak powiedziałem, ja już wcześniej o tej modyfikacji w kontekście tej mapy myślałem wcześniej i tutaj, jeżeli są krowy, w ogóle zwierzęta pasione na pastwiskach, no to dostajecie z tego tytułu pieniądze również. Fajnie by było, gdyby były jakieś takie ekstensywne rasy, nie? Które są mało wydajne i jeszcze więcej pieniędzy dodawać. To jest możliwe, żeby dodać coś takiego. Zrobić odpowiedni skrypt. I teraz tak, w tej polityce, no tak, fajna jest rzecz również, że mamy pasze dla zwierząt. Dostaję, bo tu są ładnie karmione. To się wiąże również z warunkami dla zwierząt. Czyli dla tych cwaniaków, którzy wykorzystują tą lukę, że w Farming Simulator nie karmią świnie, tylko karmią je w momencie, kiedy je wywożą na sprzedaż, to tutaj będziecie dwukrotnie tracili. Mało tego, możecie chyba kary nawet za to płacić. Jak fajnie to zrobiła modyfikacja, naprawiła to. I teraz to jest fajnie, bo dla osób myślących, to wtedy zaczną karmić te zwierzęta, albo sobie policzyć, czy lepiej kary zapłacić, czy lepiej karmić zwierzęta, nie? Tak więc tego typu sytuacja jest. Przestrzeń dla zwierząt, to właśnie o tym mówię, dlatego ja tutaj mam idealną sytuację, mam dużą powierzchnię pastwisk, mogę jeszcze zagęścić tutaj mocno, tak więc spoko. Tylko trzeba wziąć uwagę na to, żeby jak zagęszczacie jakby do małe zwierzęta, to one jak rosną, to ten współczynnik wzrasta i wtedy potrzebują więcej powierzchni, nie? Tak więc to trzeba też wziąć. Po do zmiany tutaj nic nie było. Punkty za gnojowice to nie w tym miesiącu, ale tutaj nie będę miał. I teraz tak, będę musiał, bo generalnie w maju liczyłem, że tutaj pójdę do lasów i powycinam drzewa. No ale jeżeli chcę, to będę musiał też posadzić te drzewa, bo tak to będę miał problemy. No i tutaj z gnojowicą również. Tu dostałem 5 z racji tego, że ta gnojowica jest znaczy nie przelewają się zbiorniki i ogólnie rzecz ujmując, no i ścielenie, tak więc tyle. Mam zamiar jeszcze, teraz mam już te 2 programy, ten naturalny wypas to chyba wiecie o co chodzi mniej więcej. Jeżeli chodzi o ograniczone owijanie bel, no to kwestia się sprowadza do tego, że ja mógłbym to zastosować, ponieważ jeżeli się na tyle zorientowałem, to chodzi o owijanie plastikiem, znaczy foliami plastikowymi. Generalnie chodzi o to, że jeżeli owiniecie folią plastikową, albo siatką nawet chyba, chociaż nie wiem czy w siatkę, to wtedy nie ma dystrybucji nasion. Znaczy z tej belki z siana, ewentualnie nasiona się nie wysypią, nie? To chyba o to chodzi. Tak więc ja mam tutaj prasę, ale ja nie owijam siatkami, albo sznurkiem. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, bo to za każdą belkę będzie ci obliczało i tak dalej, tak więc nie wiem, czy to akceptować, ten program, bo jeżeli nie spełnię warunków tego programu, to ja będę kary płacił, nie? Można też przyczepami samozbierającymi zbierać. Nie ma sprawy. Tak więc, no widzicie, nagle jak się robi ciekawie, kiedy masz modyfikację, która wprowadza
tak naprawdę biurokrację, bo tak red tape to jest biurokracja z angielskiego, tak? Natomiast jeżeli rozumiesz, jakie tu są przepisy i tak dalej, to autentycznie gra robi się ciekawa. No i zaczyna się porządne kombinowanie. Teraz tak, tutaj mam, to jest moja gorczyca i ona najprawdopodobniej w następnym miesiącu będzie kwitła. Już myślicie, że jest jakiś program na zapylanie pszczołami, czy coś takiego? No nie, na razie chyba jeszcze nie ma. Ale to, tak jak powiedziałem, to dlaczego nie ma poradników do tej modyfikacji, to wynika z tego, że ta modyfikacja się cały czas rozwija. I tutaj dodawane są nowe polityki, nowe programy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc twórcy na tym etapie nawet nie za bardzo zależy, żeby jak gdyby, no nie wiem, żeby to jakoś tłumaczyć, te zasady. Jeżeli ktoś umie czytać skrypty Lua, no to sobie przeczyta te zasady, a jak nie, no to trzeba poczekać troszkę. Dobra, ja tutaj przyjechałem, ale w sumie lecę do Tartaku, bo dzisiaj tak naprawdę na koniec tego odcinka, no bo w sumie będziemy już kończyli, chciałbym zakupić jeszcze pszczoły. Pszczoły, bo niekoniecznie jest to jak gdyby wskazane poprzez to modyfikację i wymagane to by było, ale jest to fajna rzecz, nie? Dodatkowo już będę stosował się do takich zaleceń, że opryski będę robił wieczorem i tak dalej, bo w przypadku tej modyfikacji również tego typu polityka mogłaby być wprowadzona, nie? Jeżeli łamałbyś takie przepisy i na przykład w złych momentach byś opryskiwał, to mógłbyś mieć jakieś kary. Albo jest program, który ciebie zobowiązuje, że ty będziesz się stosował i wtedy cię nagradza, albo cię karze, nie? A więc widzicie, że wtedy naprawdę realizm rozgrywki nie sprowadza się do tego, czy jest błoto, czy też nie ma, tylko naprawdę rzeczy, które no, są spotykane i coraz więcej macie, nie? I pracując na gospodarstwie. Coraz więcej siedzicie w papierkach. Zostawimy tą przyczepę, tą wywrotkę, bo jeszcze pełna nie jest. Tak więc niech sobie tutaj stoi. Natomiast to, o czym powiedziałem, chciałbym zrobić, po prostu postawić ule sobie. Tylko żeby one też ładnie wyglądały i mam zamiar coś takiego, że postawię taką przyczepę z ulami. Niby coś podobnego, że można to przeciągnąć, ale to jest chyba obiekt statyczny, jeżeli się nie mylę. I tak jak tutaj zwróciłem uwagę waszą, że mam fajną gorczycę i ona chyba będzie kwitła. Mam nadzieję, że jest taki etap wzrostu, kiedy ona kwitnie. To mam właśnie zamiar sobie postawić pszczoły gdzieś w tym miejscu. Tak, chyba się uda gdzieś postawić w tym miejscu. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak te ule będą duże tutaj. O właśnie, bo ja to przed chwilą sobie sprawdzałem. I teraz tak, w ulach powstaje miód i tak dalej, czyli jak sobie to postawimy, to niedużo kosztuje. Może w takiej pozycji można to będzie tu postawić. Ja musiałbym się przemieścić. Fajnie to też będzie wyglądało, nie? Niekoniecznie to będzie miało jakiś wpływ na tą gorczycę, jeżeli się nie mylę. Na ziemniaki chyba ma wpływ, no ale ziemniaków nie mam. Ale w przyszłości planuję na przykład tutaj rzepak sobie zasiać, może ziemniaki. Ciekaw jestem, czy to będzie można przenieść. No ale dobra, nie będziemy tego przenosić, tylko postawimy sobie tutaj ten ul. Może w sumie lepiej, żeby było tak, że one wylatują w kierunku, powiedzmy, pola, co nie? Może to tak, nie wiem, czy to jest takie bardzo istotne, ale to sobie tak postawimy, nie? W tym oto miejscu i będzie fajnie to wyglądało. Pyk. I jeszcze trzeba będzie, tutaj będzie wystarczająco miejsca, tak, będzie można sobie przejechać. Dobra. Pszczoły mam zamiar, mają tutaj chyba już sobie mogę polatać. Można chyba je nawet coś pozmieniać kolorystycznie. Czy tutaj można wejść? Nie, szkoda. Fajnie by było, gdyby można było wejść, nie? No fajnie by było, gdyby na przykład pszczoły tutaj na tej mapie były zrobione tak jak na Hofbergman. No to by było pięknie. Na Hofbergman pewnie też tą biurokrację wprowadzę, tylko że z pewnych przyczyn lepiej ją wprowadzić w kwietniu. Tak więc ja tam mam dopiero zimę, tak więc tam będzie też fajnie. No i wygląda mi to całkiem fajnie. Jeszcze trzeba będzie postawić gdzieś jakąś miejscówkę, gdzie ten miód się będzie spawnował. Tak więc
To jest jedno pole. Podejrzewam, że kilka takich uli poustawiam sobie w różnych miejscach. Jeżeli będą jakieś trwałe użytki zielone, to też wiadomo, nie będę ich tam nawoził, opryskiwał i tak dalej, bo gdzieś tam przy rzekach to będę się bał wtedy, bo kary dostanę. Tak więc, no to też tego typu sytuacje. Tylko nie wiem, gdzie ja to postawić mam, ponieważ ja mam tutaj pewne plany dotyczące tego, że tutaj będziemy rozbudowywali te gospodarstwo. I to będzie zburzone, tak, zdecydowanie. Tylko nie wiem, jak z tą linię, czy to będzie można zburzyć? Czy ona się zburzy? No bo to tak dziwnie będzie wyglądało, nie? Tak więc przeskoczymy sobie na razie na te gospodarstwo, bo tutaj raczej planów nie mam. O, jest przyczepa samozbierająca. Chciałem ją sprzedać, może się teraz przyda. Tak więc tutaj chyba sobie postawimy gdzieś, żeby się te pszczoły naprodukowały. Właśnie, tego gospodarstwa za mało używam. Właśnie do takich sprzętów jak opryskiwacze i tak dalej. Zostawię sobie tutaj ten sprzęt i tyle, ale no nie wiem, w którym miejscu. Tutaj postawimy sobie, nie? W tym miejscu. Być może będzie to dobra lokalizacja i budowa, czyli muszę postawić to jeszcze. Miejsce z paletami miodu. Miejsce, w którym powstały w ulach miód, jest gromadzony w paletach. Dobra. Więc sobie to ustawimy. Może jeszcze jakieś inne ciekawe ule sobie ściągnę tutaj, bo mam zamiar... A, no teren nie należy do mnie. Niestety, niestety. Może postawimy to na razie. Nie, tutaj zachodzi na jakiś budynek. No i teraz będę miał problem, żeby gdzieś postawić to. No nie chciałbym przy jakichś beczkach. O, tutaj fajnie by było. Jeżeli się uda. A nie, tu jest dróżka. I tak źle, i tak niedobrze. Tak to jest, no. Byle gdzie. Dobra, wiecie co? Piszcie w komentarzach, gdzie byście to postawili. Ja to ewentualnie może tutaj... Dobra. Na razie nie będę wnikał. Poczekam sobie na wasze komentarze ewentualnie. I co sądzicie o tej biurokracji? Dlaczego ja używam też tej modyfikacji? Ponieważ autentycznie ja wiedziałem, że będę grał na tej mapie. To jest francuska mapa. I wszyscy dobrze chyba wiecie, jak Francuzi reagują na walkę z biurokracją. To właśnie dlatego tutaj, mimo tego, że modyfikacja jest od dawien już dostępna na ModHubie, ma dużo aktualizacji, no to czekałem, aż właśnie coś takiego będzie. Niestety ta mapa i wydanie tej mapy, one się przeciągało, tak więc teraz rozumiecie. Ok, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i może kupimy jakieś pola, bo mam trochę kasy. Zobaczymy. Na razie.